Cześć, witam Was w 197 vlogu. Dzisiaj, moi drodzy, będzie coś, czego chyba jeszcze Wam nie pokazywałem. A dokładnie naprawa bidetu, a jeszcze dokładniej naprawa odpływu w bidecie. Klient do mnie zadzwonił, powiedział, że ma problem z bidetem. Po prostu mu się tam półsyfon taki elastyczny rozsypał. No i próbował sam, ale nie za bardzo wie, jak się do tego zabrać, bo jest ciężki dostęp. No i czy bym tam przyjechał i mu nie pomógł. No oczywiście się zgodziłem, no bo kto jak nie ja, nie żartuję. No i faktycznie bidet, powiem Wam, był dość ciężki do demontowania. Zresztą zobaczycie na materiale. Także trochę takie nietypowe mocowanie. Ja chyba kiedyś muszlę taką miałem z takim mocowaniem, z tego co tam sięgam pamięcią, ale no nie jest spotykane mocowanie, że tak powiem, takie na co dzień. No bidet taki porządnie zrobiony, porządny. No tylko z dostępem właśnie do śrub, do demontażu. No i potem wymiana tego syfonu, tam był ten korek, taki półautomat na to ciągiełko z tyłu kranu, ale no bo tam miałem pierwotnie tylko ten elastyczny półsyfon wymienić, ale jak się okazało, ten spust tego bidetu też już wołał o wymianę, także tutaj zaproponowałem wymianę tego spustu i korek kliklaka, tam klient się zgodził. Także wymieniłem kompleksowo cały odpływ od właśnie odpływu tego spustu po ten półsyfon, tą rurkę elastyczną. Najwięcej problemu chyba tam sprawiło właśnie demontaż tego syfonu, tego bidetu i tam ewentualnie tam trochę montaż, ale to wszystko takie, można powiedzieć, drobne problemy. No, tak czy inaczej wszystko się udało zrobić jak należy. Standardowo sprawdziłem, czy jest szczelność. Zresztą jak będziecie to oglądać, to minęło już chyba z 2-3 tygodnie od kiedy to robiłem, także klient nie dzwonił, widocznie nie ciekł, nie jest zadowolony. Zresztą panu, którego byłem, bardzo sympatyczna osoba, pozdrawiam go serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko tam w porządku, że pan jest zadowolony. No i cóż mogę więcej dodać, nie będę streszczał całej pracy, po prostu zapraszam do oglądania. No a za tydzień będzie całkiem inna dziedzina, ale to już zobaczycie za tydzień. Nie będę zdradzał, nie będę mówił, ale dość ciekawy materiał dla Was przygotowałem. Także na dzisiaj to tyle, miłego oglądania i co, do zobaczenia jak zawsze za tydzień. Cześć! Cześć, witam moi drodzy. Dzisiaj jedziemy powalczyć z bidetem. Chyba bidetu Wam jeszcze nie pokazywałem, nie nagrywałem. Tam niby teoretycznie jest drobiazg, bo wymiana tego półelastycznego syfonu. Tylko z tego co wiem, to cały dowcip polega na tym, żeby zdjąć bidet, bo nie da rady, z tego co klient mówił, nie da rady tam ręki włożyć pod bidet i ten półsyfon co miał mu się rozsypał i trzeba zdemontować bidet. Z bidetami jest podobnie jak z muszlami podwieszanymi, że niektóre łatwo, prosto i przyjemnie się ściąga, inne z kolei mogą być niespodzianki. Tutaj nie wiem jak będzie, zresztą jak zawsze. Czyli będziemy musieli zdjąć ten bidet, wymienić ten syfon półelastyczny, co jest w sumie chyba najprostsze.
No chyba, że tam jest tak pozapiekane potem, że się wszystko rozsypie i trzeba będzie komplet wymieniać, też taka opcja jest. To zobaczymy, no ale generalnie krótko mówiąc, trzeba nowy syfon założyć do bidetu. No a z tego co mówił, że nie, bez zdjęcia bidetu się nie obejdzie. Także tyle, chyba tyle. Niby robota prosta teoretycznie, no ale różnie to bywa. Także co, jedziemy i zobaczymy jak zawsze na miejscu, prawda? Także do zobaczenia. Będziemy pracować. No i tutaj mamy klienta, pacjenta. I tu jak widzicie właśnie pod tą zaślepką, zaraz tu je pościągam, są śruby mocujące ten bidet cały. Także tutaj trzeba zaślepkę zdjąć. No powiem wam, dostęp taki średnio fajny jest do niego. Tu od spodu widzicie, nawet światło nie dochodzi, także musimy sobie jakoś radzić. Czyli tu z jednej i z drugiej strony trzeba zdjąć zaślepkę i albo właśnie takim wąziutkim śrubokręcikiem, albo nie wiem, nawet dłuższym imbusem. Tutaj te sznurki, które wyciągam, to są właśnie takie zabezpieczenie, żeby nie wpadła taka podkładka, później ją zobaczycie, która trzyma ten cały bidet. To jest w sumie tutaj dobre rozwiązanie, właśnie zabezpieczenie takie sznureczkami. I tu taką śrubę widzicie z otworami, no słabo tutaj ujmuję, złapię, ale i te śrubki, nakrętki z dwóch stron poluzować. Ich całkiem nie wykręcamy, tylko poluzujemy i wtedy całe te podkładki wyciągamy i cały bidet odchodzi. No niby tu wygląda prosto, no ale no trzeba to z głową zrobić. I te nakrętki zostawiamy. I teraz tak, no tutaj trzeba odkręcić wężyki, bo ten bidet trzeba położyć, odsunąć tak, żeby było miejsce, bo no mało miejsca jest w nim, że tak powiem, na jakieś prace. Także tutaj od zaworków odkręcamy wężyki, tak żeby ten bidet całkowicie rozłączyć, żeby mieć wygodnie. Można co prawda położyć z tymi wężykami, tylko żeby było strasznie niewygodnie, także lepiej je odkręcić wygodnie i wtedy położyć, zrobić sobie jakiś tam komfort pracy. No i teraz mamy już bidet rozłączony. Ten drut wyciągamy, bo on był do otwierania korka, to już raczej nie będzie potrzebny. Jak widzicie, tutaj nakrętka od tego półsyfonu została, no ale ten cały spust tej umywalkowy też już tak no nie bardzo był i tutaj ustaliliśmy właśnie, że nawet jak widzicie, nie idzie tego odkręcić, tak się to tam zwulkanizowało, można powiedzieć. Także tutaj ustaliliśmy, że wymieniamy cały komplet. Czyli odkręcam spód tego spustu korka, także rozłączamy całość. Tutaj całość założymy nową. Jak widzicie, no zbyt wiele miejsca nie ma. Jakoś trzeba sobie radzić. Trochę z jednej, trochę z drugiej, no
widzicie, w sumie na grubość dłoni jest, ale daliśmy radę, czyli mamy wszystko rozłączone, zdemontowane. Teraz będziemy mogli założyć nowy korek. Tutaj założymy kliklaka. Jak widzicie, ta stara rurka już dosyć zmęczona była, nic dziwnego, że to wszystko odpadło i ciekło. Czyli ta nakrętka i uszczelka, podkładka będą szły na spód. Od góry zakładamy sam korek, sam spust. I teraz tak, gumowa uszczelka, podkładka i nakrętka. Uszczelkę stożkiem oczywiście do góry, żeby ona tam ładnie się wpasowała w ceramikę. No i tutaj jak się dobrze to wszystko zmontuje, bo widziałem, że niektórzy jakieś silikony dawali pod uszczelki. Ja zazwyczaj nigdy nie daję, bo jak się dobrze wszystko skręci, spasuje, tu po prostu silikony nie są potrzebne, no chyba że jakieś trefne, tanie korki są, te spusty, to wtedy tak, bo się uszczelka nie spasowuje z resztą, ale jak jest dobrej jakości korek i uszczelki odpowiednio wyprofilowane, to nie ma prawa ciec. Tylko właśnie tu jest warunek taki, żeby to porządnie ze sobą skręcić. No tutaj trzeba troszkę siły użyć, no też oczywiście nie przesadzać, no ale tak solidnie do oporu na pewno trzeba to dokręcić. Także mamy to skręcone, teraz ten nowy półsyfon, po prostu zwykły, znaczy rurka elastyczna, no jak każdy zwie to inaczej. No i tutaj trzeba pamiętać też o uszczelce pod tą nakrętką. Kiedyś mi się zdarzyło, że zapomniałem, złożyłem wszystko, potem musiałem rozkręcać, to akurat było pod zlewem, to jeszcze pół biedy. No i tutaj też kluczem to dociągnąć. No i mamy skręcone, to przekładamy, wyprowadzamy z tyłu. No i teraz tutaj ten stary silikon przed założeniem oczywiście trzeba usunąć, bo położymy nowy silikon, no to raczej słabo by było, jakby na nowy silikon na stary kłaść. Także to nożykiem ściąć, tutaj akurat mi też słabo i też szło te ścinanie, a to z tego względu, że no po prostu miałem nożyk tępy, a jak zwykle moje lenistwo wzięło górę, znaczy lenistwo, no może za dużo powiedziane, wygodnictwo i nie chciało mi się po prostu nożyka zmienić. No ale nie było źle, obczyściliśmy i tym co było. Oczywiście tutaj nie wiem, raczej chyba tutaj nie będzie widać tą rurkę elastyczną, później trzeba, jak już się zamontuje, w takie letkie U zrobić, no żeby ta woda w tej rurce stała, no żeby blokowała zapachy z kanalizacji, tak żeby ona nie szła w linii prostej, bo tutaj trzeba właśnie zrobić no takie U, no chyba najprościej tak wyjaśnić, kształt takiego U w tej rurce, żeby po prostu woda w tej rurce zawsze stała, bo tak będą szły zapachy z kanalizacji.
Także tutaj staramy się to dokładnie obczyścić, żeby tam nie pozostały żadne resztki silikonu, bo później to nam to będzie wychodzić przy kładzeniu nowego. Także tutaj na bidecie czyścimy, no i oczywiście też musimy wyczyścić na ścianie, no bo tutaj jest wycięty, odcięty ten silikon, jak demontowaliśmy. Także tu, jak widzicie, na ścianie też pozostało i to też wszystko ładnie ścinamy, usuwamy. Tutaj właśnie dokładnie widać też te nakrętki, które trzeba właśnie odkręcać, potem przykręcać. Jak widzicie, ich nie trzeba odkręcać do końca, tylko wystarczy odkręcić, poluzować i te podkładki na tym sznureczku, które tu z boku są, właśnie się zakłada przez te otwory i te nakrętki się dokręca. No i teraz będziemy to wszystko składać do kupy z powrotem. Czyli wężyki, no tutaj też od razu założyłem, generalnie rzecz biorąc, nowe uszczelki. Bo były kręgielitowe, no niekoniecznie musiały dobrze trzymać po rozkręceniu i skręceniu z powrotem. Także jak się ma, to no można próbować, jak nie ma się uszczelek, można próbować tylko sprawdzić, ale ja tutaj zazwyczaj jak rozkręcam i są kręgielitowe uszczelki, to później już zakładam nowe uszczelki. No i tutaj dokręcam to od razu i też odkręcę wodę, żeby sprawdzić, czy jest dobrze połączone, no bo później to już raz, że no raczej ciężkawo by było zakręcić te zaworki przy założonym bidecie, no ze względu, tak jak widzicie, no nie jest za bardzo tutaj dostęp pod spodem, jak jest założony, także wszystko już tutaj robimy przy rozebranym bidecie, przy ściągniętym bidecie. Także tak, puszczam wodę, jeszcze posprawdzam, czy wszystko jest dobrze. Jeszcze papierem powycieram, bo tam zawsze trochę brudu czy wilgoci, to do sucha wycieram i wtedy sprawdzam jeszcze raz. No i jak jest dobrze, to montujemy odpływ. No i teraz możemy założyć cały bidet. No i tu, jak widzicie, są te nakrętki, czyli zakładamy, tam sobie trzeba oczywiście przytrzymać ten bidet, zakładamy te podkładki. Właśnie po to też są te sznureczki, że jakby ta podkładka gdzieś wpadła czy coś, to żeby nam nie uciekła, to sznureczkiem sobie ją wyciągamy, poprawiamy. No dobrze ktoś tutaj pomyślał. I tutaj tym wycięciem zakładamy na śrubę i nakrętkę nakręcamy z powrotem właśnie, żeby docisnęła tą podkładkę. No, jest, no, jeśli można tak powiedzieć, na tyle miejsca, że tam palcem swobodnie możemy to przykręcić. Widzicie, już się praktycznie trzyma. Teraz z drugiej strony też właśnie tym wycięciem na śrubę
No i tu mi właśnie wpadła i właśnie po to ten sznureczek jest, tak? Jakby gdzieś tam się spadła, to bym miał problem z wyciągnięciem. Generalnie bym musiał zdemontować raczej cały bidet, a tak to właśnie za sznureczek się łapie i wyciąga. I tutaj też palcem dokręcam tyle, ile można i teraz właśnie albo jakimś dłuższym imbusem, albo jakimś wąziutkim śrubokrętem te otworki, które są, i sobie to dociągamy, dokręcamy do oporu. No takie niecodzienne rozwiązanie. Być może są specjalne klucze do tego, nie wiem. Ja takiego nie mam, nie spotkałem się, ale powiem Wam, że ten śrubokręt czy tam jakiś dłuższy imbus spokojnie też dokręci, tak jak powinno być. No, także mamy to przykręcone, te sznureczki z powrotem chowamy do środka. No i zakładamy z powrotem zaślepki. No i teraz pozostanie nam jeszcze obsilikonowanie, tylko tutaj ta pianka troszeczkę się przesunęła do góry, to ten nadmiar leciutko ścinam, bo no, przy silikonowaniu by przeszkadzało. Tutaj dużo nie trzeba, no, czasami jest tak, że się przesunie. Jeszcze oczywiście sprawdzę, czy jest wszystko szczelne przy puszczaniu wody. No, to jest najważniejsze, bo zanim się położy silikon, to no, trzeba to wszystko sprawdzić, czy no, nie ma jakichś tam wycieków. Czyli standardowo najpierw sprawdzam na tak luźno puszczone, potem właśnie zatkam na pełnię i przy takim obciążeniu jeszcze spuszczę. I tak tam była jakaś kropelka, na początku mi się pojawiła, ale to gdzieś tam było przy tym bidecie, także tu przy sprawdzaniu tego wszystkiego tam kilkukrotnie sprawdzałem, także wszystko było ok. Zresztą teraz jak to oglądacie, to już minęło dobre z 2-3 tygodnie, nie było reklamacji, także no chyba dobrze. No ale zawsze trzeba sprawdzić. No i tutaj już silikon co prawda napełniłem, jeszcze tylko dokładam. No i teraz to wszystko musimy wygładzić, ukształtować. Czyli jak położymy silikon, ja mam taki preparat do gładzenia silikonu, czyli to wszystko zwilżamy. No i szpatułką zbieramy nadmiar silikonu, potem to wykładzimy. To jest dobre właśnie, że jak się zwilży, to na ścianach nie zostają smugi, tylko silikon zostaje tam, gdzie powinien zostać. Nie trzeba się bawić w oklejanie i tak dalej. No i tutaj jeszcze ja to ładnie... Jest takie duże wcięcie, także szpatułka tam też nie sięga, to wygładzam to palcem.
I tak to mniej więcej dzisiejsza praca wyglądała. No i tak zrobiliśmy. Powiem Wam, że no nie spodziewałem się, że kurde będę miał tyle roboty przy głupim bidecie. No jak widzieliście, ładny bidet, ale montowany, no wszystko co ładnie wygląda z zewnątrz do pracy jest zazwyczaj niezbyt fajne. No tam ukryte śruby były, tak, te nakrętki tam widzieliście, no trochę takie nietypowe. No kiedyś się chyba z kibelkiem z takim spotkałem, z tak montowanym. No bidetu nie miałem, chociaż to jest niby podobne montowanie, ale no i tam te sznureczki, bo tam te podkładki się zakłada. Także no jeśli chodzi o demontaż i montaż, to powiem wam średnio z tym. No, nie lubię takich kurde takiego montażu, takiej ceramiki robić tak montowanej. No i tam też dostęp w środku taki, bo on jest tak no, dość solidnie zabudowany i dostęp, że tak powiem, taki średni tam pod tym bidetem. I pierwotnie miałem wymienić tylko tą rurkę odpływową. No ale ten spust też już był, no, że tak powiem, dosyć zmęczony. No i przy odkręcaniu on już się zaczął cały obracać, także no tutaj zaproponowałem ten korek Click-Clack. Aby się pan zgodził, także założyliśmy wszystko nowe. Wszystko działa. Tam na początku wydawało mi się, że pokapuje, ale to nie kapało, tylko tam jak demontowałem, to w środku woda była, potem to postawiłem, to mi tam skapło. Troszkę mnie to zmyliło, no ale wyczułem sprawę, że tak powiem. Także tak czy inaczej no, zrobione jest, zmontowane, zamontowane. Ja mam, powiem wam, po tylu latach kolejne nowe doświadczenie z tym bidetem, bo tak montowanego bidetu jeszcze nie robiłem na tyle lat, także no, jak to się mówi, człowiek się całe życie uczy i głupi umiera, nie? Ale w tym fachu tak jest, że no, trzeba cały czas się czegoś uczyć, cały czas, że tak powiem, dokształcać. No, jadę dalej. Wam już dziękuję. No i co, do zobaczenia przy następnych pracach jak zawsze. Cześć!